Jak można zauważyć, niemal wszystkie młode i stare religie mają jeden i ten sam wspólny mianownik. Jest to kosmologia, która każe nam sądzić, że opisywana we wszystkich kulturach historia przed potopem i krótko po potopie pochodzi z jednego i tego samego źródła. Mowa w nich o wielu fizycznych bogach żyjących wśród ludzi i mających wpływ na ukształtowanie nas w takiej formie, jaką prezentujemy dzisiaj. Nawet Biblia, mimo wielu swoich sprzeczności związanych z nowożytną ideą Kościoła rzymskokatolickiego, uwzględnia ten paradygmat. Pomijając już fakt sprzeczności w tłumaczeniu z języka hebrajskiego słowa Elohim jako Bóg, gdzie jest to liczba mnoga, więc powinno się to tłumaczyć jako bogowie. Wystarczy sprawdzić fragment z Biblii Tysiąclecia, z Księgi Genesis, w którym mowa. Musimy ich wypędzić, aby nie sięgnęli po owoc z drzewa życia i żyli wiecznie jak my. Choć w tym przypadku termin my jest usprawiedliwiany istotą Trójcy Świętej, mimo że jeszcze obietnica Syna Bożego nie została ujawniona. Czy Bóg miał fizyczną postać? Kościół katolicki twierdzi, że nie, oraz że nikt go nigdy nie widział, bo jest duchem. Natomiast fragment, w którym Abraham dostrzega spacerujących po pustyni Boga razem z 2 aniołami, każe temu przeczyć. Wyszedł im naprzeciw i zaprosił na wieczerzę. Bóg został z nim, a aniołowie poszli do Sodomy i Gomory sprawdzić, czy konieczna jest ich interwencja. Śmiali się i żartowali, a na koniec Bóg obiecał mu, że jego niemogąca mieć dzieci Sara za rok będzie brzemienna. Tak się zaczyna historia przymierza Abrama, zwanego potem Abrahamem, z przyszłym Bogiem Izraelitów. Pamiętajmy również, że Abraham pochodził z miasta Ur w Sumerze, a w Koranie figuruje jako Ibrahim. Odrzucając więc nowożytne interpretacje treści biblijnej, zafundowane nam przez Kościół katolicki, możemy również historię biblijną zaliczyć w poczet jednej i tej samej historii świata, opowiadanej przez tysiące lat i dostosowanej do kultur, które je przyjęły. Skoro więc tyle jest podobieństw w przekazach ustnych i pisanych odnośnie czasów przedpotopowych i stworzenia świata, to musi istnieć również jakaś nić łącząca bogów z wszystkich tych kultur. Taka nić oczywiście istnieje. Wystarczy spojrzeć na podobieństwa bóstw stwórczych, władających piorunami w wielu religiach, jak Thora, Peruna, Zeusa, Enlila, Perkonsa, Taranisa, Marduka, Leingoga oraz Wisznu, łączonego często z Indrą. W dzisiejszym odcinku odkryjemy przed Wami uniwersum bóstw indyjskich, a konkretnie przyjrzymy się jednemu z nich, mianowicie Siwie. Postaramy się znaleźć jego odpowiednika w innych kulturach i mitologiach oraz spróbujemy udowodnić, że we wszystkich mitach i legendach mowa o jednych i tych samych istotach bądź ich protoplastach. Trójca hinduska składa się z 3 głównych postaci hinduizmu, bogów Brahmy, Wisznu i Siwy. Bogowie ci symbolizują powstanie ludzkości i wszelkiego istnienia i rozwój, a także zniszczenie i przemianę, odpowiednio w tej kolejności. Dlatego zrozumieć Trójcę Świętą to uznać, że każdy z nich odgrywa w świecie oznaczoną rolę i ma określone uprawnienia. Bóg Brahma jest pierwszym i stwórcą całego wszechświata. Wisznu jest Bogiem, który go utrzymuje. Bóg Siwa jest tym, który ma siłę, aby zniszczyć, ale także przerobić wszechświat, jak nową szansę lub nową próbę. W ten sposób Trójca reprezentuje uzupełniające się moce między tymi 3 bogami. Siwa przedstawiany jest jako kobieta o męskich cechach, trzymający trójząb Trishulę. Trishula jest też symbolem 3 gan. Są też czasem utożsamiane z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Trójząb postrzegany jest jako symbol zniszczenia niewiedzy, iluzji. Często łączony z Bogiem Wisznu. Według niektórych przekazów, to on pod postacią ryby ostrzegł króla Manu przed wielkim potopem i nakazał mu zbudowanie arki. Widzimy tu spore podobieństwo między zachowaniem sumeryjskiego boga Enki, patrona słodkich wód Apsu, względem króla Utnapishtima, któremu nakazał zbudowanie arki. Oraz greckiego Posejdona, który wyznaczył Deukalionowi to samo zadanie. Atrybutem obu bogów był trójząb. Charakterystyczne dla Siwy są włosy spięte w kok na jego głowie. Włosy posłużyły Siwie według mitologii do osłabienia prądu spływającej na ziemię rzeki Ganges. Zwierzętami związanymi z postacią Siwy są węże. Na przedstawieniach węże owinięte są wokół jego szyi, włosów i ramion. Stanowią ozdoby, które symbolicznie odnoszą się do energii życiowej. Podobne przedstawienie węży utrzymuje się w kulturze Majów. Mowa o Kukulkanie, azteckim bogu Quetzalcoatlu,
a także inkaskim Viracoczy jako zielonym pierzastym wężu, stwórcy świata i krzewicielu cywilizacji, utożsamianym z twórcą kultury Majów. Głównymi źródłami informacji o mitologii hinduskiej są starożytne teksty Wedów, Purany i Tantry, które zbierają i opisują tradycyjne historie i mity o bogach hinduizmu i sięgają co najmniej drugiego tysiąclecia przed naszą erą. W tych relacjach historia Shiwy jest niejasna i nie ma spójnego wątku narracyjnego. Na przykład, w tekstach wedyjskich nie pojawia się imię boga Shiwy, ale dla zwiększenia jego czci został on powiązany z bogiem Rudrą. W religii wedyjskiej, jednej z najstarszych religii w Indiach, jedynym bóstwem o dużym potencjale destrukcyjnym jest Rudra, bóg siły, później zidentyfikowany jako Shiva. Obydwaj bogowie posiadają te same cechy w pismach hinduskich, a przez ekspertów są uznawani za tego samego boga. Tymczasem w tekstach Purani Shiva jest określany między innymi jako Shiva, Linga, Skanda, Agnim. Ale w żadnym z tych tekstów lub mitów jego pochodzenie nie jest wyjaśnione, chociaż wyróżnia się jako jeden z głównych bogów hinduizmu. Dla Shivy zniszczenie staje się konieczne, aby osiągnąć duchowe oczyszczenie. Jego niszczący aspekt jest również związany z ideą zmiany i transformacji życia i wszechświata jako ciągłego cyklu. Wiadomo, że jego dom znajduje się również na górze Kailasa, która jest widoczna w tle, gdy jest on przedstawiany w pozycji jogi Mahayogi. Można polemizować, czy w tym przypadku chodzi o górę Olimp. Ale co do czego trzeba się zgodzić, to fakt, że we wszystkich mitologiach i historiach przedpotopowych czas świata był odmierzany cyklicznie, a jego zniszczenie odpowiadało kataklizmowi sprowadzonemu przez jeden z 4 żywiołów. Wiele kontrowersji budził kalendarz Majów, w którym koniec ostatniego cyklu wypadał na rok 2012 naszej ery, po którym miał nastąpić stopniowy etap destrukcji obecnego świata. Jedynie w religii chrześcijańskiej czas odmierzamy liniowo, czyli od początku do końca świata, na który czekamy. Czy jednak i tutaj można doszukać się pewnego przekłamania? Kiedy Jezus mówił o końcu świata, jeden ze słuchaczy spytał się go, kiedy to nastąpi. Jezus odpowiedział mu, że jeszcze w tym pokoleniu. Jakby na to nie spojrzeć, umarli wstali już z grobów zaraz po śmierci Jezusa, a wielu ich widziało żywych przechodzących przez miasta. Cesarz rzymski nosił znamię bestii 666. Była mowa o biczu Bożym, który będzie niszczył wszystko na swojej drodze i owszem, w późniejszym czasie wiązało się to z niewytłumaczalnymi dla Rzymian najazdami barbarzyńców z północy, a wódz Hunów, Attila, słynący ze swojej bezwzględności, był nazywany biczem Bożym. Z czasem niewyobrażalne imperium zmalało do ranki urodziwego miasta, co zakończyło pewną erę. Czy więc koniec świata, o którym mówił Jezus, już przeminął? Czy może były to pierwsze znaki postępującego zniszczenia? Jak widzimy, to bardzo interesujący temat, który rozwinę jeszcze w kilku filmach. Dziękuję i piszcie w komentarzach, czy znacie jakieś podobieństwa bogów z innych mitologii.